Witamy wszystkich hodowczynie i hodowców. Jestem dzisiaj u swojego kolegi Damiana Nasika lotującego. w oddziale 0307 Pyrzyca. Tak jest. Oddział dużo macie? No ogólnie oddział jest około 100 członków, ale takich czynnie lotujących to będzie gdzieś z 70 par. No ale lotuję w tym samym okręgu i wiem, że macie kilka gwiazd bardzo dobrych hodowców, nie? Także to nie jest tak łatwo wygrać. I jeszcze jesteś na najdalszym kilometrażu, tak? Na najdalszym kilometrażu, tak. No fakt jest faktem, że teraz patrząc na ten ostatnie lata, no to rzeczywiście okręg w okręgu nasz oddział się Bardzo wyróżnia. bardzo wyróżnia i to jest fakt, że dzisiaj patrząc na to, co się dzieje, jakie mają wyniki, no to rzeczywiście jest się czym chwalić. Jest Tak. się czym chwalić. Na pewno w oddziale Pyrzyca są jedni z najlepszych hodowców w okręgu, wychodzą na czajówkę. Przyjechaliśmy tutaj z takiej fajnej niespodzianki. Jest to gołąbek, którego Damian ode mnie pozyskał 10 młodych. Z tych 10 młodych zostało na stare gołębie, no można wspomnieć tylko o dwóch, bo zostały dwa superasy, ale o tym gołębiu chciałbym, żebyś Ty więcej powiedział, bo Ty o nim dużo wiesz. Jest to gołąbek, jest to syn mojego Beckhama na oryginalnej obrączce. Zobaczcie, i oryginały lecą i lecą w tym samym okręgu. W tym samym okręgu, także jestem bardzo, Damian, dumny, że zadbałeś o mojego gołębia. Mam nadzieję, że będzie Ci jeszcze służył. Mógłbyś o nim opowiedzieć, co się stało, tak, że go odwiedziliśmy, tego gołębia. No co się stało? No stało się to, że w 2020 roku fakt jest taki, że dostałem od Ciebie 10 młodych. Pamiętam takie słowa, dzisiaj może to tak trochę zabrzmieć jak jakaś przechwalanie się, ale rzeczywiście powiedziałeś coś takiego, że bo doskonale wiesz, że nabywałem mnóstwo gołębi, No wiesz. że dostaniesz ode mnie 10 gołębi i tak będziesz z tych 10 bardziej zadowolony niż z tych wszystkich, które masz. Które kupiłem, tak. No i rzeczywiście póki co okazuje się, że te dwa, bo trzeba wspomnieć o dwóch gołębiach jeszcze, no póki co sprawiły największą radość. Ten gołąb jako młody też bardzo fajnie siada, bo był bodajże 2 albo 3 razy u mnie trzeci na gołębniku. No ale jako roczny, to pamiętam jak powiedziałeś, że te gołębie, które są właśnie po tym Beckhamie, w momencie kiedy przychodzą pogody pod wiatr i upalne, pokazują swój charakter. I klasę. I całą klasę. I mieliśmy bodajże chyba pierwszą 350, lot pod wiatr, 35 stopni. No i ten gołąbek usiadł jako pierwszy Na oddział? na oddział. Rocznych. Z wyprzedzeniem naprawdę Konkretnie. tak? Powiem Wam szczerze, że ten gołąb jest... No zresztą nie będę zachwalał swoich gołębi, bo zaraz będę mówił, że zachwalam, ale to jest Tak, jeszcze należałoby wspomnieć też o tym, że ja póki co nie wystawiałem żadnych wyników w oddziale. Mieliśmy też, jak wiesz, u nas taką sytuację, że wyniki w oddziale zostały odrzucone. Ze względu na to, że mieliśmy po prostu sytuację taką, że były pomylone godziny, to nie ma co tego, w telefonie. nie ma tego co tłumaczyć. Nie ma co tłumaczyć, minęło ale i trzeba byłoby też pilnować. Tak, trzeba pilnować, ale też patrząc na te wyniki, które były złożone w kategorii na najlepszego lotnika, to ten gołąb ma koeficjent 14-12, a najlepszy lotnik okręgu na chwilę obecną, z tego co kojarzę, to ma koeficjent 17, także to byłby najlepszy lotnik. To czyli jakby był wystawiony, byłby najlepszym lotnikiem to okręgu. byłby najlepszym lotnikiem okręgu. No większego szczęścia B. swojemu byłemu właścicielowi nie mogę przynieść chlubę swojej dynastii Beckhama. Naprawdę jestem cieszę się z tego, Damian, że Ci się te gołębie sprawdziły, bo znamy wszystkie, kolegujemy się bardzo długo, wiemy jak Ci ciężko szło przez loty, mam nadzieję, że moje gołębie dają Ci dużo szczęścia i mam nadzieję, że to co ja Ci w życiu powiedziałem na temat gołębi, to jak ktoś będzie chciał, to też każdemu przekażesz, nie będziesz tego ukrywał dla siebie i ptakami się będziesz dzielił. No oczywiście wiadomo, że trzeba wspomnieć, że gołębie najbardziej są bardzo ważnym elementem, ale też wiesz doskonale, że miałem problem z wentylacją, co uważam, że też miało swoje znaczenie, jeśli chodzi o gołębie dorosłe, bo młode to też trochę, tak powiem, inna bajka. No ale faktem, że gołębie dorosłe po tych wszystkich moich jakichś przemyśleniach i zmianach, które poczyniłem, no dały już mi w tym roku dużo jakiejś tam satysfakcji, radości z tego.
jakie wyniki były, bo tym trzeba wspomnieć, że ten gołąb była następna 500 i był 6. oddział. Roczniak, Także nie? jako roczniak i też warunki. No 14 w kategorii B jako roczniak na ciężki sezon jak tutaj był, tym bardziej, że jeszcze niektórzy twierdzą, że oryginały nie lecą. No fakt, bo zgubiłeś, dostałeś ich 10, parę tych gołębi zgubiłeś, bo tu nie ma co. Ale ja bym chciał tak kupować od kogoś, czy tam dostawać 10 gołębi i żeby 2 były asy. No to więcej nic nie trzeba, nie? No, oczywiście, że No. tak. Wiadomo, że to, że się kupi gołębie, to jest jedna sprawa, ale też trzeba wspomnieć, że bardzo dużo rozmawialiśmy z sobą i Trzeba te kupić wszystkie trzeba kupić serce hodowcy. hodowcy. Tak, dopiero. Tak. Nie, no ale wiesz doskonale, że Nie. gołąb oczywiście jak najbardziej to jest ten warunek numer 1, Tak. ale gołębie, znaczy gołębnik i ja cały czas mówiłem, że ja jestem trochę w takim, chociaż to niektórzy mogą się z tym nie zgadzać, że w takim położeniu, że będąc ostatnim gołębnikiem to jest bardzo ciężko wygrać. No ale masz Dlaczego? gołębie, które wygrywają, masz 515, to jest z tej samej linii, jest wnukiem, czyli to jego jest wujek ten gołąb, tak? Bo to jest, 515 jest wnukiem, bo 1810, ten co jest ten drugi gołąb, co z tych asów masz, tak? To jest jego wnuek i oni dają radę, nie? Tylko położenie na pewno ma duże znaczenie, ale uważam, że jak dobrze gołębie się przygotuje, no to nie to, że dobrze przygotujesz i będziesz walił. Bo uważam, że no, położenie ma duże znaczenie, ale ptaki muszą być. Oczywiście, ja też Muszą uważam, być że ptaki, muszą być odważne ptaki, żeby dolecieć 27 km samemu jeszcze z ostatniego, dokładnie tak? tak. No, u nas patrząc na teraz akurat z tego co wiadomo, znaczy oficjalna informacja, że panie od nas odeszły, to była sekcja, która była sekcją pierwszą, no i tam byli też hodowcy, którzy byli pierwszymi gołębnikami tak powiem z powrotu gołębi, no to do mnie, a między nimi a mną było ponad 40 km, nie? To mówię, no to w warunkach różnych i to jak jest ekstremalne, czyli deszcz i jak jest upał, no to wiadomo, że takim gołębiom zawsze jest ciężej, bo to przez te 40 km różne rzeczy mogą się wydarzyć, no ale Ja też powiem, że nie ukrywam, że też te gołębie Damian ode mnie dostał, dlatego, że cały czas chodził i mi gadał, że to jest właśnie taka odległość, że daleko gołębnik ostatni. I ja chciałem sprawdzić na tym też swoje gołębie, czy one po prostu dadzą radę. No i dały. Nie wszystkie, ale dały. Czyli z tego Beckhama i z tych to idą. A jak powiedz mi, bo ty ode mnie dostałeś też gołębie wcześniej, masz w rozpłodzie, masz dzieci przecież mojego Mikeja, masz dzieci Beckhama, masz najlepszych dzieci moich osób. Jak one się sprawują do tego gołębie? Znaczy powiem tak, że akurat miałem trochę takiego nieszczęścia w tym wszystkim, bo no, nie będziemy ukrywać, że przyjeżdżałeś, kojarzyliśmy te gołębie, tak powiem, pod kątem tego, żeby te twoje gołębie naparować na najlepsze moje samice. No i okazało się tak, że część tych, znaczy jeden z tych, przypuśćmy, z tych dzieci, które są właśnie... No, z tą samicą, co nie znosiła tak, jajek, nie tak? znosiła jajek. No No, i właśnie. to był właśnie moim błędem, że po prostu za długo trzymałem tego samca z tą samicą. No i wyciągnę dopiero późne młode do rozpłodu sobie, nie? Natomiast po tym niebieskim, no mam na razie, to jest 2 lata są te gołąbki, mam na razie 2 samiczki. Co z tego będzie? Wiadomo, że na młode kiedyś to człowiek się tym ekscesowo i Stare to jest ja. tak, stare zawsze Stare mówię to wam, jest że, liga. że jeżeli będziesz osiągał wyniki na gołębie dorosłe, to młode przestaną cię jakoś tam bawić tak. i cieszyć, no ale no młode już się jakieś tam wyniki człowiek sobie osiągnął, oczywiście na skalę tu jakiegoś oddziału, ale na gołębie dorosłe to jest dzisiaj ten cel, który człowiek sobie gdzieś stawia, że chce Ale w ten związany jest niesamowity gołąb. No, długa pierś, na 4 moje paluchy, mam dużą łapę. Zarpisty ptak. Mam 3 jego braci, można powiedzieć, na gołębniku. Z tego samego roku, nie? Super ptaszek, naprawdę. Ale to masz jeszcze fajnego gołębia tego od Hansa Hirna, nie? No tak, ja uważam, że to póki co, patrząc na te gołębie, które mam, to jest chyba dzisiaj mój najlepszy gołąb rozpłodowy. On jest z tego pani Dima, tak? Tak, on jest wnukiem pani Dima. To jest gołąb, który wydał mi naprawdę kilka fenomenalnych gołębi już, no ale to wiadomo, że wiedza też nie szła w parze z tym, co by człowiek chciał i no i w głupi sposób człowiek tracił te gołębie. Niejednokrotnie też było tak, że te gołębie się wybijały naprawdę. W pierwszym roku, kiedy pociągłem sobie młode po tym gołębiu,
Była wtedy moda też na gołębie kohorna. On był włączony właśnie z samicą od kohorna. U naszego kolegi też w oddziale, bo u niego były te gołębie z ostatniego lotu z 350 km na młode. 3 gołębie siadają pierwsze na oddział, 3 po tym Hansie Hirnie wyprzedzeniem 10-minutowym nad deszczą u was w oddziale w Szczecinie, nie? No. 3 gołębie siadają naraz, jak się okazuje, wszystkie 3 gołębie po tym Hansie Hirnie, nie? I u mnie te gołębie też póki co sprawdzają się rewelacyjnie. Powiedziałem sobie, że w tym roku muszę sobie rozhodować te gołębie tej liki, tego gołębia Hansa Hirna, bo uważam, że to jest naprawdę, no póki co mój najlepszy gołąb w rozpłodowym gołębniku, nie? Tylko No dobrze, później idziemy pokażę. zobaczyć 515. Chodź. Idziemy zobaczyć, jakie masz gołębniki. No. To są gołębniki pana Damiana. Jak widzicie, spore. Idziemy teraz do chłopaków do środka. Tutaj mamy kolejnego gołąbka z tych właśnie 10, wtedy co miał. Jest 515, miał chyba pierwszy konkurs na modę, nie? On miał tak, pierwszy konkurs, pierwszy lot wygrany w oddziale, ponad 4,5 tysiąca gołębi i pierwszy komp na oddział. Ogólnie z drugiego lotu też był u mnie pierwszy na gołębi 14 No, oddział. pamiętam. Tak, Wtedy szedł. on bardzo ładnie się, tak powiem, zachowywał, ale no, na 4. moim podlocie gdzieś mi się przywiesił i Na treningu? na treningu. Ja, bo jaszczem go wypłoszył, na pewno gdzieś poszedł. Tak, ja- Ale super, że wrócił. Piękny ptak, tak samo. Powiem, że ten mi się lepiej podoba jak 560. A co ty, Zbysiu, nie możesz się wyprostować? No bo to jest dla tego, gołębnik, tu ten fum, by się zmieścił, nasz kolega, nie? A ja tu się nie mieszczę, zobacz, no. On zrobił sobie dla krasnali. Każdy gołębik robi pod siebie, nie? Tak. No tak, prawda. Chodź, zobaczymy tego Hansa Hirna, ale piękny jeszcze. 194 cm wzrostu to nie każdy ma, nie? Tak, tutaj mam jeszcze też, pokażę Tobie młode, które sobie późno uchowałem do rozpłodu, albo pokażę dziecko tego pani Lina, nie? On był właśnie, to już jest roczny gołąb, który też 500 miał, wydaje, że chyba był drugi z 500. Znaczy u mnie na oddział oczywiście, znaczy na gołębnik. Chyba był 11 albo 13 na oddział, ale te gołąbki po prostu, no bardzo mocno na nie liczę. Zobacz zresztą jak to jest, jak te gołębie wyglądają, nie? No fajne są. Mi się też tego bardzo podoba. Ładny jest. Tutaj jest późne Pięknie dziecko, utrzymają te gołębie. a tutaj jest późne dziecko. No dziecko tego 560, którego sobie zostawiam do rozpłodu, bo Ci mówiłem, że u mnie gołębie... To jest jego syn. To jest jego syn. Po To jest jego syn, 560. tak. To jest jak po lotach gołębi No. dorosłych jest uchowany Bomba. tak, Petarda. naprawdę. No. To jest to samo. Ja pierdolę. Uważam, że jest lepszy jeszcze jak ojciec, nie? Petarda gołąbek. Tylko, że późniaczek on się musi wypierzyć, on jest dopiero na 5. piórze. Ale ogon są Ale jako petarda. roczny będzie fenomenalny. Zresztą jako tylko wziąłem to Śliczny gołąbek. naprawdę, będzie super, nie? I to, co jest jeszcze takie warte podkreślenia, te gołębie Twoje, tak jak powiedziałeś też, że one mają taką cechę, że zresztą pójdziemy do gołębnika rozpłodowego. U mnie gołębik rozpłodowy jest duży i te gołębie są strasznie płoche, ale po chwilach w ręku są tak łaskawe już, że naprawdę Łaskawe to spokojne. tak, to bardzo Ale spokojnie. gołębie w takim dużym gołębniku rozpłodowym dlatego są płochy, bo jest duży. Wiesz o co chodzi? Duży, Uciekają tak, wolera. No tak, ja też tak. nie mogłem tego nigdy, zawsze mnie to denerwuje, że te gołębie są, ale na dużych gołębnikach, jak mają gołębie rozpłodową, tą wojlerę, to mają, są No płochliwe. są, one są właśnie, bo ja nie łapię tych gołębi praktycznie w ogóle w momencie, kiedy siedzą tylko na jajkach albo na młodych, to wtedy jest jak gdyby z nimi kontakt, ewentualnie będzie do parowania, nie? Ale też masz klatki do łączenia indywidualnie, nie? Tak, tutaj jest indywidualnie. Tu jest ogólnie dziecko. Pani. Pani Lim, pani Lima. Nie, to jest ten.
pod siebie to jest właśnie to jest ten Beckham. A, to syn Beckhama jest. Syn Beckhama, tak? To jest jeden z tych pierwszych. No, szkury, klasa, tak. Nie można swoich gołębi chwalić, ale... Ja nie wiem, nieraz jak jadę do kogoś i widzę te moje gołębie u kogoś, to mi się lepiej oglądają te gołębie u kogoś, jak u mnie. Ale to prawda. Zajebisty z tego też. Pełko płyciutkie. Tu jest to drugie, to jest dziecko Mikeja. Mikeja, no. Też rewelacyjny gołąb. To jest dziecko Mikeja. Tak jak moje wszystkie gołębie się w tym właśnie, że ja tak hoduję je pod tym kątem, żeby nachodziło to wszystko i widzę, że ta moja praca nie idzie na darmo, bo jak oglądam u ludzi te gołębie i oglądam u siebie, to jest inaczej jak u siebie, jak u kogoś, nie? U kogoś zauważam już to, a u siebie nie. No, ja to wszystkie selekcjonuję po tym, żeby tu nie było żadnego prześwitu, ten ogon musi być mocny. Nie ma tam jakichś tych zdrów. Przepiękny, tak, no kurwa, co tu dużo mówić. No i tu jest ten Pani Dim jest też śliczny. I zobaczcie, one są wszystkie podobne do siebie. Patrz, ten Pani Dim jaki podobny jest. Tak jakbyś wziął to tak jakbyś z tego. Tak. Od niego brał, nie? I właśnie tak masz, Damian, iść tą drogą. Gołębie muszą być do siebie podobne, bo jak widzisz, wejdziesz do gołębnika, wchodzę do ciebie do gołębnika teraz, to teraz jest na co popatrzeć. Ja nie przyjeżdżałem tu 2-3 lata temu, wchodziłem, to każdy gołąb z innej parafii. Tak, Każdy gołąb inaczej wyglądał i nie było tego można z tego i się zaczęły się wyniki, wszystko. Przepiękny gołąb. Naprawdę. To jest... Przepiękny. Hans Hir, Pani Dim. Wnuk Pani Dima. I po tym gołębiu naprawdę lecą gołębie. Ale to musi lecieć, bo to widać, że będzie lecieć. Rewelacja. Rewelacja. W jego oku kiedyś wpatrywałem kilka chwil, nie? Ja kocham gołębi oczy, jest klasa sama w sobie. Gdzie rozmnażać No, dlatego chować. te późne młode, i które są... ostra selekcja i Te późne młode właśnie, które są, to są... coś mogę Ci kolego życzyć. Zawsze drugich miejsc w okręgu, wiesz dlaczego, bo pierwsze zajmuję ja. No, ale pamiętaj, że też powiedziałeś, znaczy tak, powiedziałeś to raz, No. słysząc to ode mnie, że drugi to też przegramy, nie? Więc ja to będę robił wszystko, żeby Nie, był drugi. aby była zdrowa rywalizacja, oczywiście, nie tak. lubimy się od 1 maja do tego, nawet jak razem pracowaliśmy, to w tym momencie też się nie lubiliśmy, dopiero zawsze się lubiliśmy po sezonie. To jest prawda taka, że jeżeli Tak. jest zdrowa sportowa rywalizacja, To jest śmiech. to jest od razu, to wiadomo, można przegrać, Tak. ale zdrowej sportowej rywalizacji, a nie na zasadzie takiej, że tam ktoś wygrywa, to zaraz jesteśmy spostrzegani jacy Tak, nie, no sterydziarze, nie? Dziadek chyba zaraz już. wyzywania i domu nie No to jest takie, wiadomo, że... Ale to tak musi być tam. Nie, no ja ogólnie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy się zawsze wszyscy gdzieś tam szanowali. Bo Ale to się nie, no, ile nie, pracy, 1000 złotych, bo chciałbyś każdy ja, bo ktoś wygrał ten czy tamten, no ale ile pracy włożył. No właśnie, zobaczcie Nie? ile tu jest pracy włożone. Ja pamiętam, ja do niego przyjeżdżałem 2-3 lata temu, jakie były gołębie wtedy, jakie są gołębie teraz. I do jednego muszę mu się przyznać, chociaż ciężko mi się to robi, bo jest uparty, ale miał rację. Wentylacja była zła, teraz zrobił wentylację, jest petarda, gołębnik nie czuje gołębi. Twoja żona też jak przyjechała, mówi, Boże, jakie to jest duże, nie? No. Ale to jest, no tak, no spore. co ja Właśnie, a powiem? ile masz tu ptaków w całej hodowli? Ponad 100 w tym razem z rozpłodem, ale tak ogólnie do lotu to tak jak Zbyszek mówił, to jest naprawdę 50 gołębi, to jest, Max. oczywiście muszą być Max. wyselekcjonowane. Nie, no chodzi, bo to właśnie, żeby zrozumieli, bo tam niektórzy, że ja mówię o selekcji. Selekcjonujesz swoje gołębie, które znasz, tak jak on już swoje gołębie zna i na przykład, podaję taki przykład, tak nie jest. Z danej pary wychodzą niebieski i czerwony nie leci, no to po co go będę trzymał? No tak. Jak to tak, to jest, ja to No tylko tak, podaję no. przykład, a nie selekcjonuje się gołębi sprowadzanych, kupowanych, jak ja tam źle mówiłem, tam ktoś mi zwrócił uwagę i dziękuję panu bardzo za to, bo faktycznie, bo jak ja powiedziałem o selekcji, to niektórzy młodzi wpadli i wycinali wszystko, bo chcieli takie mieć, wiesz, jak ja tam pokazywałem, to tak nie jest. Pamiętajcie, że budowa gołębia, wszystko to jest bardzo ważne, ale to nie leci to, co ten gołąb ma w głowie, nie? Taka jest prawda, Tak. wiadomo, że wszystko też nie leci, bo jakby wszystko Tak. leciało, to To wiadomo, byśmy żebyśmy byli wszyscy... Ja mówię, mistrzami, wziął nie? 10 młodych, ma 2 asy. Jeżeli ktoś powie, że GT8, no ja osobiście to bym powiedział,
chusteczka z nimi, mam dwa. Ale to też nie tak jeszcze, bo tu To wiesz, że jeszcze z nie, każdego jeszcze tak, nie. ale to też człowiek sam doskonale, wiesz, ja zobaczyłem ten problem z wentylacją u siebie i uważam, że Nie, też... inaczej gołębie. Faktycznie nie byłem tu od tej pory, naprawdę wentylacja miałeś rację. Tak, wentylacja Jest to jest i wtedy też nie było tej wentylacji. To Nie. też mogło mieć wpływ na to, przecież ja mówię, no ja się denerwowałem sam na siebie, że tyle pracy tu wkładałem tutaj w to wszystko, a te gołębie nie leciały, nie? No zobacz, jakie gołębie ma równe, wszystkie takie same są. Tak wyselekcjonowane gołębie, kto ci te gołębie przybierał? Za długo byśmy gadali teraz. Myśmy się te gołębie ci przybierać, nie? Nie, ale faktem, przyjechałeś, to No, byśmy nie no, wyrzucali tych o gołębi jest. naprawdę bardzo dużo, nie? Powiem I wam też szczerze, gołębie że były tyle sprowadzane- śmieci, co on tu miał, to I się... też gołębie były sprowadzane też, tak powiem, nie od byle kogo, bo od, Nie od wymiany, nie. Fixera, Tak, ale gołębie, te. od Bauera Słuchaj, gołębie, nie wolno mówić, od kogo gołębie się sprowadzały. Nauczyłem się tego, wiesz dlaczego? Bo jeżeli powiesz, bo ja się sparzyłem na tym, nie wszystkie gołębie w danym rejonie Damian lecą. Tak, to jest Danego prawda. hodowcy. Ty nie robisz tak jak na przykład pan Kowalski i ty robisz inaczej. Jego gołębie są do jego przystosowane i lecą te gołębie. A u ciebie nie będą lecieć, to nie znaczy, że on ma złe gołębie. Jeżeli ja mówię o uczciwych hodowcach, o uczciwie sprzedanych. A nie, kupisz ode mnie? Tak, jak kupisz, to ci powiem, co masz na Edena podać. No tak, No. nie, Od oczywiście. uczciwie, tak jak podkreślam, najpierw serce, później gołębie. Ale to jest też fakt taki niezaprzeczalny, że niestety, ale trzeba też poznać, bo nawet suplementacja diety już będzie inna. Tak, inaczej. Inaczej będziesz gołębie prowadził, bo ktoś mówi, że a słuchaj, możesz karmić w ten sposób, a ja karmię w ten sposób i te gołębie u niego lecą, u ciebie nie lecą. Ale to też nawet mając gołębie od ciebie. To pamiętaj, pamiętasz mi, mówiłeś, że nawet mówiłeś mi, że mam dawać to samo i To tak samo, dalej. co ja. Tak, to samo co ty. I to jest bliżej. Bliżej szybciej do sukcesu dojdziesz, bo ja to już sprawdziłem na Bo tej ty gołębie. sprawdziłeś i Tak. wiesz doskonale, co masz podać. Wiadomo, że to na początku to się staje trochę może takie kurde uciążliwe, Dziwne. bo, No kurwa, no bo bo dzwoni ktoś do ciebie. Bo ktoś ci mówi, co masz robić. Tak, A jeszcze z twoim ale to charakterem. też trzeba też, tak powiem, przemóc się w tym Przemóc, wszystkim, tak. bo niejednokrotnie człowiek robił przez x czasu w taki sposób i to jest już jak gdyby naturalne, ale z tyłu głowy zostaje zawsze to, przez parę lat nie zrobiłem nic, więc co mi teraz szkodzi, żeby to spróbować nie jest inaczej, nie? Ale mając gołębie na tym terenie tutaj i też zauważyłem, że no nie, a niestety albo stety trzeba dać tą, żeby te gołębie przybyły aklimatyzację, nie? No, Bo te gołębie sprowadzane gdzieś z zagranicy, one... Ale powiem ci, że ja wiem, bo to jest 1000 teorii, tyle ile hodowców to są teorie, nie? Ale jak już u ludzi lecą, twoje oryginały lecą, to znaczy, że te gołębie nie potrzebują aż takiej aklimatyzacji. Wiesz o co chodzi? Ja się z tego mega cieszę. Ja się bardziej z tego cieszę, że ten gołąb leciał u ciebie, jak po nim mają lecieć tutaj. Bo to jest ten gołąb przeniesiony, nie? Na przykład, nie? I tak zobacz, masz tego Hansa Hirna, dałeś do Szczecina 3 pierwsze gołębie po nim. No tak, Też się nie musiały zaaklimatyzować, tak? A mogły, nie? No mówię, no kwestia poznania na temat tego gołębi, jakie to są gołębie, na jakie dystanse, to też jest bardzo ważne. Bo my nieraz pakujemy na wszystkie loty, a no niestety, no nie mamy takich gołębi jeszcze póki co, że możemy od 100 do 700 km hodować się, nie? Ja się bawię w kategorii, ale co do 500. Teraz samicę może ruszę, to zacznę, bo Waldek Zawitkowski moimi samicami bardzo mocno uderzył. I tak mnie zmotywował do tego, żebym sobie wziął, ale to nic. No dobra, co? Jak coś będziecie chcieli wiedzieć od Damiana, czy coś, podaj swój numer telefonu, niech dzwonią do ciebie, chyba udzielisz informacji. To No ja- podamy przez ten. Tak, w ja ogólnie komentarzach. cały czas mówiłem, że ja na pewno nie jestem człowiekiem, który, bo doskonale wiesz, że ludzie spostrzegają człowieka w taki sposób, jak chcą go spostrzegać. Ja zawsze mówiłem i będę mówił, że prawda sama się obroni. I powiedziałeś mi to, sami to powiedziałeś, ja nie musiałem się zgadzać. Dostaniesz ode mnie 10 gołębi, te gołębie będą lepsze od tych, których sprowadzałeś. A wiesz doskonale, jakie nazwiska, nie będziemy się o nich mówić, jakie gołębie sprowadzałem, za jakie pieniądze. I to się póki co jeszcze w jakiś sposób nie przełożyło na wyniki takie, żebym ja był z tego zadowolony. Mówię, młody to jest inne latanie, gołębie dorosłe są inne latanie, bo każdy mówił, o Janasiek wygrywał 3 lata z rzędu, wygrał wszystko, ale pokątnie to mówili, ale na gołębie dorosłe nie istniał. No i to jest właśnie to, że teraz chcę zrobić wszystko, żeby jednak na te gołębie dorosłe gdzieś też się pokazać w oddziale. Udało mi się to w tym roku małymi kroczkami i uważam, że dojdziemy do tego, że będzie tak, jakby człowiek tego chciał. Patrz, otworzę dłoń teraz. Mam dość chodzenia do sklepu. Jak jest dobra cena, to nie ma towaru. Zobacz, jak on trzyma ogon prosto z przodu, to właśnie o to chodzi. Taki mocno zbudowany. To co mówiłem, one są płoche,
Bo jego ciężko złapać tego, ale zobaczcie, co on robi na ręku. I takie, u twojej głębi to jest taka cecha właśnie, że jak już sobie... Jak już ma się w ręku, nie? tak, To już jest zobacz, spokojnie. ja go patrz, A ja na go tym patrz. otworzę dłoń, patrz. Tylko Damian za odgon nie łap, tak jak ja złapałem, bo co niektórzy wpadali do gołębnika i wszystkie głęby za gołębie szali. Później mi nadzwonili na filmach i mi mówili. Piękny czas. Cudownie. Do samic leci. No to jest samiczka właśnie po tym Hansie Hirnie. W tym roku drugi lot w oddziele pod wiatr i gołąbek siada pierwszy na gołębnik, nie? Rewelacyjne gołębie, jeśli chodzi o loty pod wiatr. No i w budowie jest rewelacja. Pokaż ją. Ładna. Wypierzona chyba, tak? Nie, jeszcze Nie ma 2 ostatnie pióra. Znaczy wyrzucone już ma, ale idzie Rewelacja, nie? do przodu, nie? Tu ma gardło głębokie, ale fajne jest. Jak dwa ostatnie? Ostatnie pierzenie. Nie, no bo czekaj, robię. Ostatnie dopiero. A no ostatnie, no. Ostatnie wyrzucił. Ostatnie. Ale ona będzie lotowana u Ciebie? Oczywiście. Mam dwie samiczki Mhm. i jednego samczyka, nie? No, ładny gołąbek. Pięknie. Piękne i co najważniejsze, Aby to leciał. są bardzo łaskawe, nie? Aby leciał, tylko będzie najpiękniejszy na świecie. Jak będzie leciał. Dobra, pozdrawiamy, subskrybujcie, możecie dzwonić, śmiało odpowiada na telefon. Jest tak samo chory na temat gołębi jak ja, na pewno nie bardziej. W pracy rozmawiał godzinami przez telefon o gołębiach, także pogada z Wami na pewno. Pozdrawiam.